dzisiaj kłamstwo weszło już tak w użytek taki powszedni, że tylko teraz to są wyścigi, kto bardziej skłamie. No, nie bez winy są tutaj ludzie, którzy pełnią publiczne funkcje. Ksiądz Bogusław Kowalski i Michał Opaciński. Zapraszamy. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. O, zacząłeś. Dzień dobry Państwu. Kłaniamy się. Kontynuujemy podróż przez przykazania, tak jak obiecaliśmy, po 10 przykazaniu. Będzie jeszcze jedno Q&A, to wszystko zbierzemy, ale też szykujemy małą niespodziankę. Tak. To zostawmy. W każdym razie, jak policzyłem się ładnie z tymi przykazaniami, to wychodzi nam, że mamy 8 przykazanie. Potrzebujemy Waszego wsparcia, żeby dalej tworzyć program Ksiądz Boguś Wyjaśnia. Prosimy, odwiedź stronę wspierajsalwę.pl lub Patronite. Od razu tak walnę, może prymitywnie, a może nie, może od środka, to ksiądz skoryguje. Czy tutaj zawiera się kłamstwo w 8 przykazaniu? No tak, no przede wszystkim. Bo jakby dosłowne brzmienie tego przykazania to jest oczywiste, no nie rób... Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Koło pióra koledze, no. Tak, ale to jest tak, jak już omówiliśmy sobie 5., 6., że to nie jest tak literalnie i jurydycznie tylko co do pewnego wąskiego zakresu, tylko tutaj oczywiście, czy tak jak 7., to nie tylko, żeby nie zabrać komuś, ale mówiliśmy jeszcze te poboczne wątki. Każde przykazanie to jest szeroki zakres postaw moralnych, co wolno, czego nie wolno. No a rzeczywiście 8 przykazanie dotyczy przede wszystkim kłamstwa. To jest punkt graniczny. To jest to fałszywe świadectwo przeciw bliźniemu. Przeciw bliźniemu jak najbardziej, bo tyle, ile można wyrządzić krzywdy poprzez oszczerstwo, oszczerstwo jest grzechem ciężkim, zwłaszcza wtedy, w takich sytuacjach, kiedy komuś się niszczy dobre imię, opinię, po prostu przedstawia go się w fałszywym świetle. I to nie jest to samo, co obmowa, ploteczka niewinna, jak to jedna pani mówiła. Proszę księdza, ja dosyć często dokonuję zaocznej analizy bliźniego. Tak, żeby zlajtować, złagodzić. Natomiast oszczerstwo, świadome, dobrowolne, jeszcze w poważnej sprawie, to już materia jest bardzo poważna i to jest grzech śmiertelny. Kłamstwo jest, tak jak każdy grzech, ale jest wyjątkowo obrzydliwym grzechem, ponieważ może kogoś poranić na całe życie. Jak to jest, żeby z tym kłamstwem tak się bawimy trochę, to znaczy tak próbujemy czasami tak trochę jakby tak sprawić, żeby to tak było nieznaczące troszeczkę, tak się wijemy, kombinujemy. Że w lepszym świetle przedstawiamy, podróżowić, podkolorować. Że to w sumie to nie jest kłamstwo, tylko oszczędne gospodarowanie prawdą. Albo takie niewinne minięcie się z prawdą. No kłamstwo jest minięcie się z prawdą. Zresztą to powiedzenie bardzo mądre, warto przytoczyć, zanim przejdziemy dalej. Kłamstwo ma krótkie nogi. Ja to z dzieciństwa pamiętam, jak nas mama tam z tatą uczyli prawdomówności, to najpierw tak ewangelicznie mama mówiła z tatą, myślę, że w większości domów, albo tak, albo nie. Prawda, jeszcze raz prawda, a nie takie owijanie w bawełnę. Zresztą kłamstwo jest grzechem od zarania człowieka, od początku stanu po grzechu pierworodnym. Dlatego Pan Jezus mówił, niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nadto jest od złego pochodzi. Właśnie taka bardzo wyrazista postawa w przekazywaniu prawdy. Chyba Jan Bosko powiedział takie piękne słowa, że gdy mówię prawdę, to już nie boję się ludzi, jak boję się Boga, gdybym tej prawdy nie mówił.
O, mądre słowa, tak. Kłamstwa wyjątkowo trzeba się bać. Z czego to się bierze? No pewnie przyczyn jest wiele, ale myślę, że choć kłamstwo zawsze było w świecie, ludzie posługiwali się kłamstwem i w sądach, i w pracy, i tak dalej, wymyślanie kłamstw, choćby w dzieciństwie nawet, żeby uniknąć jakiejś kary, konsekwencji ze strony rodziców, albo, i tu była to bardzo niebezpieczna sytuacja, wspólnie z rodzicami dzieci wymyślały kłamstwo. Jak na przykład dziecku się nie chciało iść do szkoły i mama pisała usprawiedliwienie, że mój syn jest bardzo chory, czy córka, albo dziecku się nie chciało ćwiczyć na WF-ie. Mama, napisz mi zwolnienie, że jestem chory, nie mogę ćwiczyć. I jeżeli rodzice szli na to uczyli już takiej kombinacji dzieci prowadzącej do kłamstwa. Że można sobie używać tego kłamstwa, zależy od sytuacji. I ja kiedyś taki wątek w kazaniu mówiłem, że właśnie uczenie takiej postawy, takiego minimalizmu, nie chce mi się, dobra, to już kłamstewkiem załatwimy, dobra, nie chcę się ćwiczyć na WF-ie, to mówię, to są podstawowe takie niby banalne rzeczy, już napisze mama czy tata usprawiedliwienie. Natomiast ja już pomijam, jak się fałszowało te usprawiedliwienia i dzieci, młodzież czasami sami sobie pisali, podrabiali podpisy. To już osobne zagadnienie, ale to się też przekłada na postawę takiego minimalizmu w sprawach wiary. I czasami ten katolicyzm, jak to w świętej pamięci ksiądz Piotr powiedział, taki chrześcijański trójkowicz na szynach. Żeby takie minimum, ale to właśnie często pokłosie takiego, w cudzysłowie, sprytu opartego na kłamstwie. I potem taki dzieciak mógł się chwalić w szkole, a ja nie pisałem klasówki, bo mama mi napisała usprawiedliwienie. A byłeś chory? Byłem, tak. No i wiadomo, prawda? To jest bardzo szkodliwe i to w każdym wymiarze. I w pracy. Zresztą człowiek przyłapany raz, drugi, trzeci na kłamstwie i takim ewidentnym, no traci zaufanie, już nie cieszy się takim autorytetem i zaufaniem, bo często to są bardzo blisko znaczne określenia. No chyba, że jest w takim samym środowisku, no to wtedy, Tak. tylko że wtedy trudno mówić o zaufaniu, jak każdy każdego okłamuje. Jak każdy, no więc właśnie, to jest i my żyjemy w takich czasach, trochę jesteśmy właśnie skażeni internetem, ja nie jestem aż tak wciągnięty w internet, ale te powiedzenia fake newsy, to jest takie jakby kłamstwo na bazie tego, co się w mediach, w internecie, czy dla wielu ludzi, jak byłoby coś napisane w gazecie, to jest święte, bo drukowane. Tak. I jeszcze wielu ludzi, ja się nie dziwię tym ludziom do końca, dlatego że starsze pokolenie zostały jednak wychowane na tym, że jeżeli coś się drukowało, poza jakąś propagandą taką polityczną, to już zostawiamy na boku, ale jeżeli się coś drukowało, to było to kilkakrotnie sprawdzone. I przechodziło to jakieś filtry, jakieś... No było to rzetelne po prostu. Rzetelne, bo człowiek, który by okazało się skłamał świadomie, to po prostu spotykał się z ostracyzmem, no to po prostu nikt nie chciał z nim pracować, albo przynajmniej większość. I człowiek bardzo bał się być przyłapanym na kłamstwie. Natomiast dzisiaj kłamstwo weszło już tak w użytek taki powszedni, że tylko teraz to są wyścigi, kto bardziej skłamie. No, nie bez winy są tutaj ludzie, którzy pełnią publiczne funkcje. I to nie tylko politycy, ale w ogóle wszyscy, którzy są jakby na świeczniku, na piedestale. I jeżeli im tak łatwo
Potrafią się zapierać niemalże w jednym momencie, kłamać, a za chwilę mówić coś zupełnie odwrotnego. No to mamy taki chaos i często młode pokolenie widzi, że to tak trzeba sobie radzić w życiu. A to jest dramat. Zwłaszcza, że te metody, o których ksiądz mówi, czy to zjawisko, które ksiądz poruszył, to są bardzo wyrafinowane, już subtelne metody. To nie są już takie bezczelne, tak. przepraszam za określenie, chamskie kłamstwa, tylko to jest wszystko tak pięknie upudrowane. I jeszcze tu do pewnie, tego, tak. pewnie dobrym określeniem będzie manipulacja. Zdecydowanie. Manipulacja i to jest Czyli to też 8 przykazanie. 8 przykazanie. Ja sam padłem kiedyś przykładem takiej manipulacji, kiedy moje słowa, no ale to wielu ludzi, którzy publicznie zabierają głos, kiedy moje słowa wypowiedziane, odmówiłem wywiadu pewnej gazecie, bo nie miałem czasu. Miałem dosłownie 5 minut do mszy pogrzebowej. Dziennikarka chciała dłużej porozmawiać na pewien temat. Ja powiedziałem, nie mogę, bo ja mam za 5 minut. To idąc do zakrystii, ona mówi, to ja tak prywatnie zapytam. I ja jej powiedziałem ze 2-3 zdania. I ona była nieuczciwa, bo ona wykorzystała to do tego, żeby napisać artykuł takimi literami z tytułem kłamliwym tytułem. Ja potem interweniowałem, no zdjęli to z internetu, bo raz, że nieuczciwie się zachowała, bo ona powiedziała, tylko dla siebie chcę wiedzieć. No ale to była klasyczne, padłem ofiarą manipulacji, ale wiele osób tak pada ofiarą manipulacji, dlatego z pewnymi mediami nie współpracuję, bo wiem, że tam jestem narażony raczej na manipulacje, bo oni często na tym bazują. No niestety, w takich zwariowanych czasach. My starsi, może mamy te filtry takie, bym powiedział, lepszej jakości, bo wchodzi doświadczenie i rozsądek. Chociaż w 100% się nie zabezpieczymy. Podejrzewam, panie Michale, że i pan, i państwo nieraz ulegli jakiejś manipulacji, czy nawet w życiu rodzinnym, czy w życiu zawodowym, czy tak jak ja jako ksiądz, gdy moje słowa zostały zmanipulowane. No to jest No tak, niestety. ale ulegnięcie manipulacji jest nieświadome, to nie jest grzech. No No bo, nie, no bo tego nie wiem, że ktoś mnie manipuluje, natomiast Tak. manipulowanie, Manipulant, no to manipulant, tak, no tak, to- manipulant to już jest inny temat. Natomiast chodzi o to, że czy to jest manipulacja, czy to będzie ładnie opakowane jako super ekstra oferta, czy to będzie po prostu kłamstwo takie bezczelne. Na to- żywo, tak. na żywca, jak Na to żywca, mówią, w na 4, żywca, tak, tak. prosto w oczy, w żywe oczy. O. W żywe oczy, tak. To kłamstwo jest kłamstwem. I tutaj jakby wszystko wiemy. Natomiast co z kłamstwem w dobrej wierze? My już kiedyś rozważaliśmy to tak głębiej, natomiast w tym przypadku pod kątem tego, że jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, może komuś te rozmowy pomogą się przygotować do spowiedzi, no to w tym momencie, no bo rozmawialiśmy, że jest coś takiego jak kłamstwo w dobrej wierze. Jest. I to niekoniecznie Ja to musi bym być... wolał powiedzieć, bo to zawsze kłamstwo od razu ma pejoratywne znaczenie, a potem ten dodatek w dobrej wierze. Chociaż ostatecznie, finalnie do tego się sprowadza. Ja powiem taki bardzo banalny przykład. Ja bym dlatego kłamstwo w dobrej wierze zastąpił określeniem niemówienia prawdy komuś, kto nie ma do tego prawa. I teraz klasyczny przykład. Wyobraźmy sobie, drodzy Państwo, Panie Michale, ucieka niewinny człowiek, bo gonią go bandyci. Uciekł w prawo, a bandyci go gonią. Pan jest na drodze i mówi, pytają, bandziory z bronią w ręku chcą zabić człowieka. Gdzie on uciekł? Powiedziałby pan prawdę? Niewinny człowiek? No nie. Mają Znaczy, prawo znać ja powiem prawdę? księdzu inaczej, jak No. już tak wchodzimy na taki Tak. grunt moralny, Tak. to nie wiem, jakbym się zachował, jakbym zobaczył paru typów z bronią, No ale tak, dobra, ale na potrzeby tej ma pan rozmowy... szansę ratować życie człowieka. Tak, jeżeli wiem, że on jest niewinny, ratuje mu życie, oczywiście, że kłamie, tak. To by pan powiedział, pobiegł w drugą stronę, oni za nim, tam go nie ma. Ratuje pan życie człowiekowi. Otóż ci ludzie, którzy chcieli zrobić krzywdę niewinnemu, nie mają prawa znać prawdy. I pokazanie im drugiego kierunku jest absolutnie usprawiedliwioną sprawą w tak zwanej dobrej wierze. Wie pan, panie Michale i drodzy państwo, jest ogromny problem
Ogromny problem z powiedzeniem prawdy o stanie zdrowia bliskiej O to osobie. chciałem zapytać, bo to są bardzo moralne już dylematy. A tutaj tak. I tu różnie podchodzą i lekarze, i księża, i bliska rodzina. Czasami przychodzą wręcz, pytają, proszę księdza, nasza babcia jest praktycznie już nieuleczalnie chora. Boimy się, że nam niedługo umrze, skończy to życie ziemskie, ale trzeba ją przygotować, jej duszę. No to wtedy ja nie mam wątpliwości, żeby powiedzieć prawdę, ale teraz sposób, jak to powiedzieć, żeby osoba ta wierząca otworzyła się na działanie łaski Bożej, żeby wyspowiadała się, przyjęła komunię. To już nie można, bo tutaj już bierze się odpowiedzialność. Wiadomo, że za zbawienie człowieka, wiadomo, że przekazanie takie brutalne prawdy o nieuleczalnej chorobie i że śmierć jest blisko. Nie jestem lekarzem, ale to wielu medyków stwierdza, że osłabia jakby też wolę do życia i wolę wyjścia z choroby i utrudnia zdrowienie. Ale teraz musimy rozważyć, jako ludzie wierzący, co Pan Jezus powiedział. Lepiej chromemu wejść do nieba, niż zdrowemu być potępionym. I tutaj są ogromne dylematy moralne. Ja się skłaniam, żeby w bardzo taki delikatny, pełen miłości, ale sposób jednak powiedzieć, nieraz miałem taką rozmowę, ale Panie Michale, drodzy Państwo, ja miałem taką sytuację, troszeczkę w innym wymiarze. Otóż młoda para przygotowywała się do ślubu. Narzeczona tego narzeczonego była ukochaną wnuczką swoich dziadków. Jak na ogół wnuki są ukochanymi wnukami swoich dziadków. Ale jej dziadek wylądował w szpitalu 2 tygodnie przed ślubem. Ona się tak modliła, żeby dziadek mógł wyjść ze szpitala, być na jej ślubie. Ona tak kochała dziadka. I dzień przed ślubem dziadek zmarł. I kwestia powiadomić ukochaną wnuczkę, powiedzieć jej dzień przed ślubem, czy nie powiedzieć. I ja powiem szczerze, oni przyszli do mnie w piątek wieczorem, to było przed laty. Co ksiądz radzi? O, Bo jest czy ta rodzina? Tak. I ja nie wiem, czy ja dobrze wybrałem, ale ja wyszedłem z założenia, żeby nie odwoływać wesela, ani ślubu i nie powiedzieć wnuczce do niedzieli wieczorem, kiedy już opadną emocje po ślubie, po weselu. Żeby dać wymijającą odpowiedź, że no trudna jest sytuacja, wnusiu, jak będzie pytała, trudna jest sytuacja, ale ślub się odbywa, jest wesele i wieczorem, kiedy już wszystko się uspokaja, no od prawdy się nie ucieknie, jakby przesunąć przekazanie prawdy na inny moment z racji różnych okoliczności. I myślę, że wiele osób miało takie dylematy, co zrobić w takich sytuacjach. Więc ja wiem, że to jest bardzo trudna tak moralnie i życiowo sprawa, kiedy komu co powiedzieć, jak tę prawdę przekazać, no ale ostatecznie od prawdy nie ucieknie. Tak, no ja właśnie od razu pomyślałem o komentarzach, które przy okazji tej historii mogą się pojawić i chciałem trochę zaciągnąć hamulec ręczny. To znaczy, jak księdza słuchałem, raczej spodziewałem się innej odpowiedzi, powiem szczerze. Tak. Natomiast zupełnie mnie to nie dziwi, że jakby tutaj decyzja była taka, a nie inna, bo nie będąc w tej sytuacji, to my możemy sobie, ja w takiej, no, dzięki Panu Bogu nie byłem, w takiej sytuacji, natomiast mogę się tylko domyślać, jak trudne, skomplikowane są to rzeczy moralnie i tak Ja czysto po zdaję ludzku. sobie sprawę, że tak jak wiele ocen moralnych i wybrnięcia z trudnej sytuacji życiowej mogą budzić wątpliwości. Ja nie mówię, że to jest, ale ja w tym momencie i po latach nadal jestem przekonany i
Że to było lepsze. Tak zwane lepsze. mniejsze zło. I ja tu bym chyba powtórzył, gdyby drugi raz mnie taka sytuacja podobna spotkała, to powtórzyłbym chyba ten sam schemat, ale zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy muszą to zaakceptować. Nie, dlatego ja mówię, trochę taki ręczny zaciągnijmy, zanim pierwsze te reakcje, bo Tak. ja się przyznam Państwu, już to powiedziałem, myślałem, że ksiądz powie troszkę inaczej, co innego, ale też jestem w stanie to zrozumieć i wcale mnie to nie dziwi, nie zaskakuje. No dobra, ale to mimo wszystko już tak trochę, bo weszliśmy na te dylematy moralno-zdrowotne, czyli to, co jest takie niestety chyba najbardziej powszechne, to ja mam wtedy ten grzech, jakby nie wiem, łamię to przykazanie, czy go nie łamię, czy... Ale chodzi O to kłamstwo w dobrej wierze, nazwijmy je sobie tak roboczo, tak? ale W kontekście tym zdrowotnym. Tak, no... Lepiej powiedzieć w konfesjonale niż nie powiedzieć, nie? Oczywiście, natomiast to znaczy są takie sytuacje, ja bym ciągle jednak wracał do tego, żeby nie zawsze komuś można powiedzieć prawdę, a to nie zawsze jest to samo, co z kłamstwem. No weźmy taką... Po cienkiej granicy stąpamy, tak? Tak, ale my tego nie unikniemy, dlatego że jeżeli ktoś, ja wiem, no jest, ma jakiś defekt intelektualny, fizyczny i to jest obiektywnie stwierdzone, czy zaraz mu to trzeba mówić i powtarzać 5 razy na dzień, to jest obiektywna prawda. Można go jeszcze bardziej poranić. Tak. Prawda? To jest tak jak, a weźmy taką sytuację również, dziecko w rodzinie, no słabe plastycznie, nie ma uzdolnienia, ale przeżywa to emocjonalnie, pracuje, no jakąś plastykę, z zajęć plastycznych pani zadała do szkoły i mama i pokazuje dziecko mamie, no jakąś wyklejankę, zmyślam teraz, jak to w moich czasach były malowanki, wyklejanki i dziecko pokaże, mama, podoba ci się, i mama powie, obiektywnie, to może być słabe, beznadziejne, dramat. Co ja mam za niezdolną córkę? No przecież wstydź się, co namalowałaś. To jest po prostu dramat dziecka. I teraz to od wyczucia zależy, co będzie lepsze dla dziecka. Wiesz, ja teraz improwizuję. Gdyby mama czy tata powiedział córce, wiesz, córuś, ładne to, w swojej klasie, to ma swój urok, ale popracuj, a może je ładniej ci te listki wyjdą, a może ten wazon pod te kwiaty ładniej namalujesz czy wykleisz. No, ale też przekładając na takie życie, no w ogóle mówienie tych komplementów, prawda? Przecież no, ktoś mówi ewidentnie, no ale nie, no pani nie wygląda na 80 lat, 40 bym dał. No też, żeby nie przesadzić. No wiadomo, że to komplement jest oparty na jakiejś życzliwości wobec kogoś. No widać, że ktoś już słabo, starszy, ale ludzie są przewrażliwieni na punkcie swojego wyglądu, czy się mocno postarzali. No i teraz, czy komplement, który jest naciąganiem prawdy, czasem bardzo takim mocno naciąganym przykładem, czy z komplementów trzeba rezygnować, z miłych słów i tak dalej. Nie. No z drugiej strony też, no właśnie cały czas ta roztropność, czy znowu od nadmiaru komplementów komuś się w głowie nie przewróci, czy ktoś sobie nie będzie miał jakiegoś przesadnego wyobrażenia o sobie, jaki to jest wielki i tak dalej, czy kogoś to w pychę nie wbije. No jest mnóstwo rzeczy. Natomiast w takich sprawach zasadniczych, jak właśnie powiedzenie prawdy o stanie zdrowia, no to ja jestem zwolennikiem mówienia prawdy. No jeżeli, na przykład mojego taty, świętej pamięci. Mój tata 40 lat palił papierosy. No nie jest to powód do chluby. I w pewnym momencie mocno zachorował na zapalenie płuc. I przyszedł, akurat tak się składa, mój kolega, lekarz, 2 piętra niżej, w jednym bloku się wychowaliśmy, rówieśnik. I moja mama w przedpokoju tak namawia
pana doktora: panie doktorze, niech pan powie mojemu mężowi, żeby rzucił palenie. A lekarz go zbadał i mówi: pani mnie nawet nie musi namawiać, żeby mąż rzucił palenie. I powiedział do mojego taty tak: panie Kowalski, jak pan nie rzuci natychmiast palenia z dnia na dzień, to już do pana nie przyjdę pana leczyć, bo to nie ma sensu. I mój tata tak się przestraszył, że po 40 latach rzucił z dnia na dzień palenie i jeszcze żył 25 lat nie paląc. Otóż, gdyby ta prawda nie dotarła, proszę pana, to będzie szło w linii prostej ku śmierci i to natychmiast, jak pan nie odstawi papierosów. Ile takich sytuacji jest? I tutaj jestem zwolennikiem mówienia prawdy, która może uratować kogoś. Przede wszystkim uratować. Jak nie życie doczesne, to wieczne. Niech mowa wasza będzie tak, Tak, nie. nie. I myślę, że tym zdaniem możemy zakończyć rozważania na temat 8 przykazania. Zarymowałem. Tak, chociaż jak państwo sami słyszeliście, jest tak dużo tych odcieni, z którymi trzeba się liczyć w życiu, jak co, zależnie od sytuacji, i dlatego Pan Bóg dał nam cnotę roztropności, którą trzeba pielęgnować i roztropnie oczyma wyobraźni widzieć, jakie skutki mogą być niepowiedzenia prawdy lub powiedzenia prawdy komuś, kto nie ma do niej prawa lub lepiej, żeby jej nie znał. To ja tej roztropności życzę, drodzy Państwo, nam wszystkim. Nam dwóm też. I nie tylko w kontekście 8, ale w kontekście całego życia. Ale myślę, że spuentować trzeba przede wszystkim słowami Pana Jezusa. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I tutaj co do Pana Boga to osobny temat, ale nie ma żadnych wątpliwości, kto jest drogą, prawdą i życiem. Amen. Bóg zapłać. I chciałem Dziękuję. zauważyć, że Pan Bóg ma swoje dzwoneczki przy ołtarzu. A my mamy swój dzwoneczek. A salwę ma A salwę ma studyjne swój, tak jest. i internetowe. Także i co? Tak jest, a i paluszki, kciuki w górę. Tak. Uczy się technologii. Do zobaczenia. Dziękujemy, szczęść Boże.